Cześć, to Spajda, HP Airsoft. Dzisiaj moim gościem jest Sprinter ze Sprinter Custom Ghillie. Witam Cię. Witam Cię Macieju, witam wszystkich. Zaczniemy od tego, co robi Sprinter. Dzisiaj Sprinter przywiózł mi, co to jest? Prototyp, tak? To jest najnowszy prototyp maskowania jak się nazywa? Halo? Linia dzień się dobry. nazywa Next Gen, natomiast prostując wypowiedź Spajdy, to nie jest prototyp, a bardziej customowa wersja pod jego wymagania, dosyć niestandardowe, ponieważ Spajda powiedział, że potrzebuje maskowania lekkiego, modularnego i adaptującego się w różnych terenach. No i takiemu problemowi czoła stawił po prostu Next Gen, a technologia została użyta po prostu w troszkę innym, niestandardowym zestawie, ponieważ zamiast kaptura jest tutaj kapelusz snajperski, Tak. Kobra jest normalną kobrą, tylko bez kaptura. Kapelusz się udało zrobić tak, ten kapelusz snajperski, że bardzo ładnie rozbija omegę w połączeniu z kamizelką typu Kobra. Omega, co to jest ta Omega? Omega to jest kształt, tak? Wiemy jak wygląda omega. Kształt taki ten? To tutaj mamy omegę, tak? Tutaj barki, głowa, tak, to jest omega. To jest w sumie najbardziej Tak, rozpoznawalny po kształt. tym nawet możemy mieć świetny wzór maskujący na sobie, na mundurze i tak dalej. Możemy być pomalowani, ale w momencie, gdy ta omega jest nierozbita, to jest kolejny z elementów w kamuflażu, który może nas zdradzić, że jesteśmy człowiekiem i po prostu sprowadzi na nas ogień nieprzyjaciela. A co do samej technologii, która została użyta, linia Next Gen jest to linia wprowadzona świeżo w tym roku, dokładnie w lipcu 2018. Na czym to polega? Na czym to polega? Co wyróżnia? Przede wszystkim całość jest w pełni syntetyczna i nie na maka. Maskowanie, cały system ma ogromny potencjał, jeżeli chodzi o maskowanie w podczerwieni. W momencie jak założymy to na siebie i się położymy na ziemi, to wyglądamy jak po prostu podszycie, jak ściółka w lesie. Bo powiedzmy te standardy maskowania w IR amerykańskie są dosyć przestarzałe i one zakładały, że po prostu wszystko ma być ciemne, ma się nie świecić, a tutaj wszystko po prostu gra tak jak powinno, czyli to co jest ciemne, to co jest jasne to jest jasne i całość tworzy po prostu, to jest to maskowanie przede wszystkim multispektralne i działa i w spektrum widzialnym i w spektrum NIR, także termoredukuje... NIR? NIR. Natomiast termoredukuje troszkę też, także cały system jest bardzo fajny. Te zielone liście to jest tak zwany halo screen, czyli to są, one się zachowują jak te elementy biomorficzne zielone się zachowują tak jak normalne liście, czyli w świetle słonecznym one prześwitują, w cieniu nie prześwitują i to wszystko fajnie gra. To się też przede wszystkim dlatego bardzo fajnie adaptuje, bo w momencie jak leżymy na oświetlonej łące, to wyglądamy jak elementy, które leżą na tej łące i fajnie przez to światło przechodzi. To co ma być martwe przez to światło nie przechodzi, do tego jest rafia w dwóch odcieniach, w żywym takim trawiastym i do tego w brązowym. Taki zestaw customowy, kapelusz snajperski plus Kobra w dosyć generalnie gęstym oplocie tym Halo i pozostałymi komponentami waży około 800 gram. System też jest trudnopalny, także udało się stworzyć naprawdę dobry projekt i pomimo tego, że mamy jesień, a to jest zielone, to w lesie nadal się będzie bardzo ładnie spisywało. Na łąkach już niestety nie, bo łąki są już obecnie żółte, ale na to też będzie remedium niedługo, ponieważ właśnie już są zaawansowane prace nad typowo jesienną odmianą Next Gen, także niedługo będą newsy na fanpage'u, także zapraszam, proszę śledzić. I to chyba tyle o moim maskowaniu, bo co tutaj gadać, reszta to jest know-how i tajemnice, których nie wolno zdradzać. Czyli plus 20 będzie do niewidzialności przed samochodami, tak? Tak, dokładnie tak. No niestety nie udzielę Spajdzie reklamacji, jak znowu do mnie napisze, bo już kiedyś miał ode mnie setup i dostaję telefon pewnego słonecznego dnia.
słuchaj Sprinter, przez Reklamacje. twoje maskowania są rozjeżdżani ludzie. Ja mówię, jak to, co to? Spider rozjechał samochód, ale tą historię to już znacie. No i też miał właśnie maskowanie ode mnie Spida bardzo podobne z tym, że jeżeli chodzi o sam krój, natomiast jakby w poprzedniej generacji tego systemu to już było 3 lata wstecz praktycznie. Czy to jest upgrade? W sensie, nie, to jest nowy system, ale jakby idea jest ta sama, tak? Czyli wywalamy jutę i dajemy tylko syntetyczne elementy właśnie na wierzch. Fajnie, dzisiaj przeszczeliwaliśmy, położyliśmy się w tym w lesie, bardzo, bardzo fajnie to maskuje, także dziękuję Ci bardzo za ten produkt. Na pewno będziecie mnie widzieć w tym na każdych strzelankach. Raczej nie będą Cię widzieć. W momencie jak już będziesz w polu, to Cię nie będą widzieć. Dokładnie. No ale teraz przejdźmy do repliki, bo przyjechałeś tutaj po replikę. Dzisiaj robiłem serwis, robiliśmy taki serwis gwarancyjny, taki serwis półroczny, Eksploatacyjny w sumie eksploatacyjny repliki HP, którą zrobiliśmy. Pokrótce, jest to DMR-ka na bazie VFC SPR, czyli wchodzi do klasyfikacji jako DMR-ka na dużych imprezach. No i to może Ty powiedz, dlaczego wybrałeś DMR-kę? Dlaczego miałem Ci zrobić DMR-kę, a nie tak jak L86, które miałeś poprzednio ode mnie z systemem HP? Dlaczego akurat DMR-ka? Dlaczego DMR-ka? Takie konkluzje naszły mnie podczas obserwacji po prostu kolegi, który już miał bardzo podobną konstrukcję. Mówisz o killerze, tak? Mówię o killerze, tak, killer posiada Pozdrawiamy, killer. dokładnie posiada taką samą DMR-kę. I o co chodziło? Brakowało nam siły ognia na milsimach. W sensie, ja posiadałem właśnie karabin wsparcia zrobiony na L86A2 z lufą 700 mm praktycznie. Także 705, dokładnie. 705 promyka, tak? To był promyk? Nie promyk, tylko Nie, kamień. możliwe, nie pamiętam już. W każdym razie ta replika uległa zniszczeniu, ale to jest bardzo dłuższa historia. Natomiast bajka chodziła, cała bajka z tym, dlaczego DMR i ciężkie kulki, ponieważ KM zapewnia co prawda siłę ognia, natomiast gdy strzelamy się już z ekipami, które naprawdę bardzo mają duże doświadczenie, ten ogień zaporowy nie robi na tych ekipach żadnego wrażenia i liczy się tylko i wyłącznie skuteczność. A DMR-ka to jest przede wszystkim celność, czyli na 60 metrach wybieramy, w który element ciała trafiamy. Na 80 metrach jesteśmy w stanie trafić leżącego przeciwnika. Druga sprawa, penetracja, czyli mamy nawet na 60 metrach przeciwnik leży za krzakami, których nie zetniemy ze szturmówki, a z DMR puszczamy pierwsze 5 kulek, likwidujemy zasłonę, następnie wszystko wchodzi w przeciwnika. Reakcja na spust, przede wszystkim kolejna sprawa. W HP Tak, tutaj mam fajny, króciutki spust, także jestem w stanie naprawdę doubletami, mając nawet na reel załadowany magazynek, jestem w stanie ściągnąć, załóżmy na jednym magazynku na reel 3-4 cele. Mówimy o takiej walce po prostu już chaotycznej, szarpanej, nie o warunkach sterylnych na krótkiej strzelance, gdzie możemy sobie pozwolić na bawienie się, żeby kogoś trafić tam jedną kulką, tak? Także penetracja, celność i kolejna sprawa, właśnie tak jak mówiłem, reakcja na spust i czwarta sprawa, w sumie też bardzo ważna, dźwięk. Tą replikę można zupełnie wytłumić. Z 60 metrów nie słychać, skąd w ogóle padają strzały. No tutaj pokażemy, może tutaj jest, kończy się lufa, gdzie się kończy lufa? Tutaj było mniej Tutaj więcej pod koniec, tak? przy tym bandażu to jest 509 lufa i tutaj mamy cały tłumik Gemtecha wykorzystany na tłumienie po prostu dźwięku strzału. A jak wiemy, w HP tłumienie działa i powiem szczerze, że na ostatnim Milsimie, jak strzelałeś do mnie, bo byliśmy organizatorami, robiliśmy za NPC-ów i... W sensie Spider robił za NPC z Tak, resztą tak, SGR-u, robiliśmy. Natomiast ja i moja ekipa, czyli GRS plus zbieranina skład, pozdrowienia dla Krogola i Skrzecza, Krogula i Skrzecza, robiliśmy już po prostu za uczestników gry i było pierwsze zadanie, które polegało na wyeliminowaniu generała. Tak jest. Nie byliśmy świadomi tego podczas wykonywania tego zadania, że to był ten generał, natomiast po prostu przechodziliśmy obok takiego przepustu pod rzeką i patrzymy, dwie sylwetki sobie radośnie rozpalają ognisko, ale mają okulary, czyli są uczestnikami gry. No to mówimy profilaktycznie, żeby nam problemów na głowę nie ściągnęli, no to
padły po 2 dublety, 2 trafienia, przeciwnik się odwrócił, popatrzał, wyciągnął czerwoną szmatę. Dokładnie, tak było i powiem szczerze, nie byłem w stanie zidentyfikować skąd padły strzały. Wiem, że zza pleców, bo w plecy dostawałem, więc kierunek był jak dla mnie jasny, bo dostawałem w plecy, więc kierunek był na mojej 6. Ale powiem szczerze, nie słyszałem ani jednego, bo było chyba 5 albo 10, 5 albo 6 kulek było w ogóle wpakowanych w nas, 2 w Gręka, 4 we mnie i nie słyszałem ani jednego wystrzału, czyli nie słyszałem w ogóle momentu wystrzału, tylko słyszałem końcowy świst i klapnięcie w plecy. Nic więcej nie byłem w stanie zidentyfikować, skąd padł strzał poza ciałem. Nie? I w sumie to, że oddaliśmy po 2 dublety było tylko takim, że tak powiem, przyciskiem bezpieczeństwa, widzieliśmy, że pierwsze 2 weszły, natomiast na milsimach po prostu czasem się poprawia. Trzeba być pewnym. Trzeba być pewnym i poprawić, co nie? Ale myślę, że bylibyśmy to w stanie zrobić po jednej kulce. Dobrze, co jeszcze powiesz o tej replice, bo bawisz się z nią już jakiś czas. Pół roku. Pół roku. Pół roku I takich... co po pół roku możesz powiedzieć o tej replice, w sensie użytkowym? Jak się ją użytkuje? Samo wyczucie jakby repliki to akurat się świetnie złożyło, bo odebrałem ją tam trochę przed Asgardem i akurat na Asgardzie miałem okazję naprawdę zutylizować z niej dosyć sporo amunicji jak na DMR-kę, także sobie świetnie wyczułem karabin. Jeżeli chodzi o samo użytkowanie, uważam inaczej. Ja mam dokładnie 1,78 m wzrostu, do tego mam niecałą 100 w klacie. Nie jestem... Wątła budowa ciała. Wątła tak. budowa ciała, brzuch dla piwa, nie od piwa. Kałdun jest, także niestety nie jestem w stanie efektywnie operować cięższym karabinem niż taka długa MK, tak to ujmijmy, bo inaczej, ten karabin swoje waży, natomiast jest świetnie wyważony przede wszystkim. I na przykład z takim SR-em jak chodzi Spajda, ja już bym się potykał po prostu o nogi z nim, a tym karabinem jestem w stanie operować jak zwykłą, krótką M-ką szturmówką i no mam pieruńską siłę ognia po prostu. No tak, to jest DMR, to jest 550 fps, więc tutaj skuteczność. Na jakich kulkach strzelasz? Na 0,45. 0,45 HPA była kalibrowacja. Generalnie tak, najważniejsza chyba tutaj jest luneta. Tutaj widzę, że jest Delta Optical HD. Titanium HD. Także to jest już nie jest budżetowa konstrukcja. Jedni powiedzą tak, drudzy powiedzą nie. Uważam inaczej. Uważam, że to jest optymalny w momencie, gdy budujemy karabin w tych pieniądzach. Uważam, że... No mniej więcej koło 7000. Koło 7000. Uważam, że wydatek rzędu na gołą optykę około 2000 zł plus 300 zł montaż. Uważam, że warto tyle zainwestować, bo jest to... Przejrzałem naprawdę masę lunet. Oglądałem i Zeissa Victory, który no, jest nieporównywalnie lepszą lunetą, tylko że to jest luneta, już wtedy mówimy o około 10 000 złotych. Jakieś Halezy, nie Halezy, Schmidt-Bendery i w porównaniu lunet do 5000 Delta HD wygrała. Delta HD wygrała w tej klasie. Według producenta ma 93% sprawności światła. Powiększenie akurat w tym modelu jest od 2,5 do 10, jest to wystarczające powiększenie, tak momencik, jest to wystarczające powiększenie jak na warunki airsoftowe, bo ta dycha do obserwacji na większych dystansach już jest też niezła. No i kolejna ważna sprawa, nie najważniejsza w tej optyce, to jest światło na wyjściu 56 mm. Także naprawdę na 4 jesteśmy w stanie ogarnąć dosyć spory obszar przed sobą na szerokość. No i jest to luneta myśliwska i ma fajny, sprytny krzyż myśliwski, 3 belki plus kropka w środku, także w przeciwieństwie do wszelkich Leopoldów, kopii z mildotami, nie ogranicza w ogóle pola widzenia i jesteśmy w stanie
Do 80 metrów widać tą kulkę. Tak, idealnie. na czwórce widać idealnie i jesteśmy w stanie nanosić poprawki. Także szczerze polecam i to nie, że tak powiem, często jest ten mit powielany, że optyka to byle, żeby tam miała jakieś powiększenie. Nie. Jakość optyki, tak samo jak inwestujecie w jakościowy mod, w jakościową lufę, jakościową komorę, tak samo w kulki, tak samo musicie zainwestować w jakościową optykę, żeby cieszyć się pełnią możliwości tej DMR-ki. A kolejna ważna sprawa, w sumie wąż, tak? Tak, właśnie miałem Cię spytać o węża, czy zahaczyłeś, bo jest takie poczucie, jest takie poczucie, że wiele ludzi jako przeciwnicy HP, silników HP dają właśnie, że jest wąż, że się zahaczy, że to jest niewygodne, że to trzeba myśleć, gdzie to, co z tym zrobić, że się zahaczy, że wyrwie się tutaj z tego silnika. To pokrótce. Miałem 3 typy replik, jeżeli chodzi o HP. Miałem szturmówkę, miałem LMG i mam teraz DMR-kę. Jestem dosyć dynamiczną osobą w polu, że tak powiem. I przez moje 3,5 roku przygody z HP, tak naprawdę, miałem 4 sytuacje, a naprawdę jestem aktywnym graczem, bo średnio przynajmniej raz na 2 tygodnie biorę udział w różnych rozgrywkach. Średnio raz na 1,5 miesiąca na 2 w milsimach, także jest tych okazji sporo, żeby testować ten sprzęt. Miałem przez ten okres 4, sytuacje, gdzie się zaczepiłem wężem, ale to nie tak, że o Jezus, udusiłem się nim prawie gdzieś tam, tylko po prostu zawinął mi się o gałąź, musiałem poświęcić te, 3-4 sekundy, żeby urwać tą gałąź i pobiegnąć dalej. Natomiast takiej sytuacji, żebym wyrwał, wąż tutaj, złączkę i tak dalej, nie było. Najważniejsze jakby przy milsimowaniu z hapekiem jest zabezpieczenie butli i reduktora. To jest... Właśnie, jak to jest HP a milsimy? Bo jak gdyby, jedni mówią, że ten kilogram, 1,5 kilograma więcej butla, że ten wąż będzie przeszkadzał, że to jest jakaś taka przeciwność, jeżeli chodzi o milsimowanie. Jak to jest? Milsim a HP, a milsim a wąż. Ale bawiąc się w Airsoft w dalszym ciągu, nie nosimy choćby magazynków wypełnionych prawdziwą amunicją. Czyli uważam, że jak dla mnie wąż nie jest czynnikiem odbierającym realizm z rozgrywki, bo musimy zaakceptować, tak jest złożony system, paintballowcy, bardzo bawią się też w milsimy, jakoś nie przeszkadzają. Jest to, że oni mają butle zamiast kolby. No właśnie, ale w każdym razie ich markery nie wyglądają nawet jak karabiny prawdziwe, a nasze w Airsoftie wyglądają jak prawdziwe. No chociaż wiesz, są McFedy i tak dalej. Zgoda, okej. Okay. Pomijając ten wątek, tak? Uważam, że... Co z tym wężem? Co z tym wężem? Normalnie jak najprościej sobie zabezpieczyć cały zestaw zasilania. Jeżeli mamy możliwość, to nabyć plecaczek taki mały, używany nawet po camelbacku, który ma neopren w środku. Ja szczerze mówiąc samo zabezpieczenie reduktora robię bardzo druciarsko, bo po prostu biorę chustę elastyczną i obwiązuję cały reduktor tak, żeby się tam wilgoć za bardzo nie dostawała. Wilgoć, żeby nie stłuc manometru, żeby mi ktoś go nie przestrzelił i tak dalej. Awaryjnie, jeżeli nie mam możliwości zabrania sobie plecaczka jakby tego pod camelback, mam wygospodarowane po prostu jedno cargo na butelkę Nalgene dodatkowe, w które wkładam butlę z reduktorem, zakrywam to. Czasami jeszcze opcjonalnie można jakąś pijanką to sobie wziąć ten reduktor, zakleić dodatkowo taśmą i nic się nie powinno stać. Mi przynajmniej się nigdy nic nie stało. Więc to z tym, że wąż przeszkadza i w ogóle cały system zasilania przeszkadza w rozgrywce, to jest mit jak dla mnie. Natomiast jeżeli ktoś nie chce z jakiegoś innego nielogicznego powodu nosić węża, są butlokolby obecnie, także uważam, że jest na tyle szeroka gama zasilania systemów HPA, że tutaj każdy wybierze coś dla siebie. No mi wąż przynajmniej nie przeszkadza. Powiedz mi, jak to wygląda od strony użytkowej, bo już pół roku strzelasz, jak wygląda, masz porównanie między swoją repliką, którą użytkujesz, a z wcześniejszymi systemami, bądź AEG-ami, kiedyś latałeś z AEG-iem.
jak według Ciebie sprawuje się ta replika w walce? To tak, najbardziej denerwujące w walce, gdy posiadasz HP i posiadasz DMR-kę, jest to, że średnio co piąta osoba w pobliżu Twoim, która nie zna realiów tego, jak działa HP, podchodzi i się pyta, walniesz go tam? Walniesz go tam? Gościu stoi na 120 metrze. To nie jest tak, że te repliki walą na 120 metrów, choć pomimo tego, że mają FPS i ciężkie kulki, są perfekcyjnie złożone, perfekcyjnie skalibrowane i użytkownik jest dobrze ostrzelany z tym karabinem. Generalnie Zasięg skuteczny to jest, dzisiaj mierzyliśmy maksymalnie 80 metrów. Tak? 80 metrów mówimy o trafieniu człowieka, który załóżmy leży i trafiamy w sylwetkę, tak? Ale ja bym się tu skupił na innych aspektach. Nie mówię tu o zasięgu skutecznym takim już na opadzie, załóżmy, że kogoś tam można trafić. Jak dla mnie najważniejsze w tym karabinie jest brak kompromisów, jeżeli chodzi właśnie o penetrację przede wszystkim i to, że na tych 60 metrach mam zawsze 10 na 10 trafień, tak? I po prostu też przyznawalność u przeciwnika, bo to nie, też jest mit, że te repliki robią krzywdę na tej ciężkiej amunicji i tak dalej. Szczerze mówiąc, mi się nie zdarzyło nikogo uszkodzić z mojego karabinu, a słynę z tego, że raczej dosyć ostro strzelam. Natomiast widziałem więcej wypadków u ludzi, którzy mieli mniejsze FPS-y, z mniejszych dystansów grzali full auto. Ty dostałeś na Zęba zęba i dostałem z repliki, która miała 450 FPS-ów. Ale to z AEG-a, także to tutaj jest loteria. Oczywiście zdarza się, że jeżeli taką repliką, przy tym wagomerze kulek, kogoś trafi się, że tak powiem, we frakcje miękkie ciała, to zostaje jakiś ślad, boli, ale taki sport, ja też na przykład nie staram się nie strzelać po głowie, bo mimo wszystko to jest tylko zabawa. Najprostszym dla mnie celem zawsze jest tułów, ja stawiam przede wszystkim właśnie na skuteczność. Więc to jest bardzo fajna replika, jeszcze jak się jej nauczy używać człowiek odpowiednio, może być naprawdę solidnym wsparciem dla ekipy, która ma szturmówki po prostu, bo to jest świetny element do tego, żeby, nie wiem, zatkać jakiś wyłom w obronie. Dwie takie DMR-ki są w stanie robić, nie chcę użyć złego określenia, bo to ma na to wpływ wiele czynników, ale za kilka jest w stanie powstrzymać. Jest człowiek w stanie powstrzymać większą grupę, szturm. Załamać ten szturm. Załamać. Od tego w sumie powinna być DMR-ka, tak? Czyli paraliżowania tego przeciwnika i jego działań. No dobrze, dziękuję Ci bardzo za odwiedzenie. Replika wraca po serwisie do rąk właściciela. Tak, a ja dziękuję za kalibrację. Miło było pogrzebać przy replikach, pogadać. Także tam do ułożenia swojego maskowania najnowszego. I co? Moim gościem był Sprinter ze Sprinter Custom Ghillie. No i zapraszamy na odwiedzenie fanpage'a. Zobaczcie jakie są ceny tych maskowań. Zamówcie coś, może jakiś rabacik dla klientów HP się... Skonsultujemy się po zakończeniu materiału, natomiast nie wykluczam, że nie ustalimy jakiegoś rabatu dla klientów. Wszystko będziemy nad tym pracować. Także jeżeli macie silniki z naszego sklepu, robiliście replikę u nas, możecie liczyć na rabat Sprintera. No i tyle. Dzięki, przyjemnego słuchania. Trzymajcie się, cześć.